Witajcie! W tym filmie postaram się przybliżyć Wam szwedzkie pogotowie. Opowiem o rodzajach tej służby, wyposażeniu i wielu innych aspektach związanych z tą formacją. Jest wiele różnic pomiędzy pogotowiem w Szwecji i w Polsce, jednak cel, jaki przyświeca ludziom oddanym tej pracy, jest ten sam – ratowanie życia. Zacznijmy od początku. Załoga zwykłego ambulansu składa się z 2 osób – ratownika pogotowia i dyplomowanej pielęgniarki pogotowia. Pielęgniarka ponosi odpowiedzialność medyczną i jest tą osobą w zespole, która może podawać pacjentowi leki. Ratownik może jednak na przykład założyć bandaże, skontrolować oddech, puls i ciśnienie krwi lub przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową i defibrylację. Obecnie nie ma jednolitych zasad dotyczących tego, jakie szkolenie jest wymagane, aby pracować jako pielęgniarka lub ratownik pogotowia ratunkowego. Jednak przynajmniej jedna osoba w karetce musi być dyplomowaną pielęgniarką. Pomimo to ratownik pogotowia musi mieć podstawowe wykształcenie pielęgniarskie. Zwykle wymagane jest również dodatkowe rozszerzone szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Oprócz odpowiedzialności za zarządzanie i komunikację, ratownik pogotowia odpowiada również za technologię. Dotyczy to częściowo sprzętu medycznego w karetce, ale także i samego samochodu. Pranie i pielęgnacja oraz prostsza obsługa są częścią codziennej pracy. Do zadań ratownika medycznego należy również kierowanie karetką. A jakie są wymagania załoganta karetki? Bierze się pod uwagę, czy dana osoba poradzi sobie podczas ciężkiego transportu, czyli na przykład, czy fizycznie podoła wzniesieniu chorego do karetki. Ważne jest empatyczne podejście do pacjenta, które może być testowane podczas naboru do pracy oraz wytrzymałość na stres. Wymagane jest również posiadanie prawa jazdy z dobrym i ciągłym doświadczeniem w prowadzeniu samochodu oraz umiejętność pływania potwierdzona certyfikatem na odległości 200 metrów. Ratownik pogotowia ratunkowego może być zatrudniony przez samorządy powiatowe lub przez prywatne firmy, które prowadzą karetki pogotowia na podstawie umowy w niektórych częściach kraju. Dodać należy, że nierzadko prawo jazdy kategorii B nie wystarcza, gdyż tabor karetek różni się nie tylko w regionach Szwecji, ale i poszczególnych placówkach. Wtedy wymagane jest również prawo jazdy kategorii C. W dalszej części filmu zobaczycie cięższe karetki. Teraz zacznę jednak od najcięższego kalibru. Przykładem pojazdu, na który potrzebna jest wspomniana kategoria C, jest ten ambulans intensywnej terapii. O tym specjalistycznym ambulansie opowie Christian, a ja postaram się w skrócie wytłumaczyć, o czym on mówi. Samo przetłumaczenie nie oddałoby pełni przekazu, o który mi chodzi. Jest to jeden z 3 nowych ambulansów intensywnej terapii obsługujących region Sztokholmu. Przewożą one pacjentów wymagających takiej opieki pomiędzy placówkami. Wraz z nimi podążają wyspecjalizowane zespoły medyczne, mające nadzorować stan pacjenta. Te medyczne autobusy mają wiele ulepszeń, by zarówno pacjent, jak i personel czuli się tu komfortowo. Jeden z wozów ma dodatkowe obciążenia boczne, by zminimalizować drgania podczas jazdy. Aby nie obciążać pleców personelu, skonstruowano szereg ulepszeń typu winda lub wózek z niezbędną aparaturą, który może ważyć wraz z pacjentem nawet 500 kg. Zastosowano również zmiany położenia krzeseł, które wykorzystywane są do różnego rodzaju schorzeń pacjenta. Uproszczenie wszelkiego rodzaju systemów tlenowych, energii elektrycznej, lamp, ogrzewania i chłodzenia również poprawiło komfort w pojeździe. W karetce przewidziano również kilka miejsc dla krewnych. To jest nasz nowy sprzęt do intensywnej terapii. To jest respirator. Wszyscy nasi pacjenci są znieczulani. Ta maszyna pomaga w oddychaniu. Te pompy są nowością w naszym ambulansie. Podobne używane są w szpitalu. Tutaj podaje się leki. Ich ilość, siła i częstotliwość kontrolowane są tak, by jak najszybciej mogły zostać podane.
Ten monitor mierzy tętno ciśnienia krwi i natlenienie organizmu. Jeżeli dojdzie do zatrzymania akcji serca, możemy użyć defibrylatora. Ten nowy oddział ratunkowy pracuje w naszej flocie od roku. Z boku ekranu pojawią się dane techniczne mobilnych oddziałów intensywnej terapii. Kolejną karetką jest przerobiony na ambulans Volvo XC90, przystosowany również do przewozu dzieci. O tym, jak wyposażona jest ta karetka, opowie Osa. Mam zamiar opowiedzieć o tym, jak wygląda nasza karetka pogotowia i jakie rzeczy w niej mamy, abyśmy mogli skutecznie z niej korzystać. Weszliśmy do środka karetki, w której mamy małą recepcję. Wszystko w niej tu musi być zamknięte. Gdyby coś się stało, to możemy spowodować wypadek, wjechać do rowu czy cokolwiek, czego nie chcemy. Wszystko musi być tu pod ręką, nie może być tu chaosu. To jest moje miejsce pracy, tu opiekuję się pacjentami. Duży czy mały w średnim wieku, 6-7-latek może usiąść tu bezpiecznie. Ja jestem zapięta pasami i pacjent również. Wszyscy muszą być bezpieczni. Stąd mam dostęp do wszystkiego, co potrzebne jest do opieki nad pacjentem. Od czasu do czasu zdarza się, że mamy małe dziecko do opieki. Ono także powinno siedzieć bezpiecznie, gdy jedziemy do szpitala, a nie zawsze może usiąść na kolanach matki czy ojca. Wkładamy je tutaj i przypinamy pasami. Wtedy dziecko jest bezpiecznie, a mama może usiąść obok dziecka. To jest Lukas, system podtrzymywania życia. W przypadku ratowników robiących masaż serca, po 2 minutach spada wydajność z powodu zmęczenia. Lukas się nie męczy i potrafi utrzymać stałą kompresję przez całą podróż pacjenta. Det här batteriet håller i mer än 2 minuter. Så har vi en färd på 30 minuter ungefär, så hjälper Lukas med hjärtkompressionerna hela tiden. Jeśli dostaniemy zgłoszenie o wypadku drogowym lub pożarze, bardzo ważne jest, abyśmy ubrali się w odzież ochronną. Mamy specjalne do tego ubrania. Zobaczcie, jak wyglądają. A teraz ciekawostka. Czy wiedzieliście, że słowo karetka pochodzi od łacińskiego słowa ambulare, co można przetłumaczyć jako spacer lub spacer dookoła? Pierwotnie pogotowie ratunkowe było szpitalem mobilnym, który podążał za armiami w czasie wojny. Nie zawsze chodzi o sytuacje awaryjne w pracy personelu pogotowia. Wtedy nie jest wysyłany cały zespół. Po uprzedniej kwalifikacji pacjenta wysyłany jest ambulans z pielęgniarką lub pielęgniarzem. Pielęgniarka ratunkowa odpowiada za zaawansowaną opiekę nad pacjentami w ostrych i złożonych urazach i chorobach. Pielęgniarka asystuje w badaniach i zabiegach oraz sama rozpoczyna niektóre zabiegi, często docierając samodzielnie do pacjenta. Praca obejmuje podejmowanie szybkich decyzji dotyczących środków pielęgnacyjnych. Jest czasami wykonywana w szybkim tempie i ważne jest, aby zachować spokój w sytuacjach stresowych. Acute lekarze, czyli lekarz medycyny ratunkowej, to lekarz specjalizujący się w leczeniu nagłych urazów i schorzeń bez szczególnego ograniczenia narządów. Lekarze medycyny ratunkowej pracują głównie w połączeniu z oddziałami ratunkowymi, ale mogą również pracować przedszpitalnie, na przykład w zdalnej opiece ambulatoryjnej lub w karetce pogotowia. Z tego samego typu karetki korzysta pielęgniarka anestezjologiczna. Musi być licencjonowaną pielęgniarką z dodatkowym przeszkoleniem w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego oraz co najmniej 3-letnim doświadczeniem w swojej specjalności.
Osoba ta musi przejść przeszkolenie wprowadzające z wynikami zatwierdzonymi przez Centralny Departament Opieki Pogotowia i Planowania Katastrof. Pielęgniarka anestezjologiczna powinna również posiadać doświadczenie zawodowe w zakresie pediatrycznej i neuroanestezji. Sprawdziłem, co to takiego. To gałąź nauki pokrewnej neurochirurgii i anestezjologii. Musi ona posiadać doświadczenie oddziału ratunkowego potwierdzone przez Szwedzką Akademię Nauk oraz opieki pogotowia ratunkowego. Pożądana jest również edukacja w zakresie opieki przedszpitalnej w nagłych wypadkach. Jak widać, musi być to osoba bardzo kompetentna. Czasami wysyłane są dwuosobowe zespoły mniejszym ambulansem, w których jest zarówno lekarz, jak i dyplomowana pielęgniarka, często jako wsparcie innych służb ratowniczych. Nie można zapomnieć o lotniczym pogotowiu. Za pomocą śmigłowca pogotowia ratunkowego wykonywana jest zaawansowana opieka poza szpitalem. Zespół lekarzy i pielęgniarka specjalistyczna może z dużymi kompetencjami szybko dotrzeć do osób z zagrażającymi życiu chorobami i urazami. Najczęstszymi stanami są przypadki urazów, ból w klatce piersiowej i problemy z oddychaniem, a około 80% interwencji ma najwyższy priorytet. Rocznie jest średnio około 2,5 tysiąca połączeń. Oprócz helikopterów istnieje również tzw. karetka przeciwmgielna, która jest używana, gdy warunki pogodowe są zbyt złe, aby latać. Karetka przeciwmgielna ma takie samo wyposażenie jak zwykła lotnicza karetka. Poza misjami ratunkowymi w niedostępnych miejscach, gdzie jeździ zwykła karetka, śmigłowiec wyrusza na inne poważne zdarzenia, takie jak wypadki drogowe czy do pacjentów w stanach zagrożenia życia. Zaletą śmigłowca pogotowia ratunkowego jest to, że zawsze ma pielęgniarkę anestezjologiczną, która ma możliwość uśpienia pacjenta, czego nie ma zwykła karetka. W Szwecji jest łącznie 10 śmigłowców pogotowia ratunkowego. Lekarz w zespole jest również wsparciem dla personelu karetek drogowych, gdy potrzebują porady i wsparcia w podjęciu decyzji przez telefon. Lekarze pełnią funkcję doradczą szwedzkiej administracji morskiej przy poszukiwaniu osób zaginionych w zimnej wodzie. Ekipa medyczna asystuje także helikopterowi ratunkowemu szwedzkiej administracji morskiej w razie wypadku i choroby na morzu. Szwedzkie pogotowie lotnicze szkoli swoich pilotów we własnej szkole lotniczej na modelach śmigłowców, którymi lata zarówno ćwiczebnych, jak i technicznych. Piloci muszą również co roku przeprowadzać kontrolę umiejętności. Test kompetencji składa się z części lotniczej i części teoretycznej w celu uzyskania odnowionego certyfikatu. Samoloty pogotowia ratunkowego są wykorzystywane do transportu pacjentów na duże odległości między szpitalami oraz do transportu narządów do przeszczepu. Największym graczem w Szwecji jest Scandinavian Air Ambulance, który od 2019 roku lata karetkami dwoma Beechcraft Super King Air i Larjet 35. Jeszcze jeden ambulans Boeing 737-800 może zabrać do 12 leżących rannych, z czego do 6 pacjentów na oddziale intensywnej terapii w mobilnym systemie intensywnej opieki ze specjalnymi noszami. Mają one własne akumulatory i własny tlen i mogą być wnoszone i wynoszone z samolotu, przy czym pacjenci są stale zaopatrywani w tlen. Oznacza to, że pacjent może zostać przewieziony do szpitala na opiekę bez konieczności przenoszenia między noszami podczas zmiany środka transportu. Oprócz leżących pacjentów, samolot może zabrać 20 siedzących pacjentów lub innych pasażerów. Wróćmy jeszcze do ambulansów drogowych. Cięższe pojazdy uzbrajane są w dodatkowe wyposażenie, akumulatory i większy zapas sprężonego powietrza, by w razie zatoru drogowego móc jak najdłużej utrzymać pacjenta w dobrej kondycji.
W zależności od regionu zakupy nowych karetek mogą uwzględniać zarówno ukształtowanie terenu, w jakim przyjdzie im pracować, jak i obszar, jaki mają obsłużyć. Po obsłudze takich karetek organizuje się rozszerzone kursy jazdy w warunkach szczególnych. Z uwagi na masę całkowitą samochodu, obsługa karetki musi posiadać prawo jazdy kategorii C. Jednym z takich szkoleń jest jazda w typowo zimowych warunkach. W terenach, w których śnieg potrafi leżeć dłużej, czyli w górach i na północy Szwecji, pogotowie wyposaża swoje załogi w cięższe pojazdy, nierzadko z napędem na 4 koła. Na koniec jeszcze karetka przystosowana do przewozu noworodków. Cześć, nazywam się Erik, pracuję również jako pielęgniarz pogotowia, jak mój kolega Sebastian. Kiedy dostajemy zlecenie SOS do transportu dziecka, zaczynamy od jego odebrania z oddziału dziecięcego. Transport dziecka do samochodu odbywa się w inkubatorze w sposób jak najbardziej bezpieczny. Dobrze, że samochód jest tak duży, że możemy tu zmieścić cały personel, co sprawia, że kurs jest bezpieczny. Kiedy transportujemy inkubator z dzieckiem, podłączamy powietrze i tlen. Podłączamy również inne maszyny i sprawdzamy, czy dobrze pracują. Ważne jest to przy podawaniu leków i dostarczaniu tlenu, jeśli jest to potrzebne. Cześć, nazywam się Lasse i pracuję również w karetce pogotowia w Linköping. Pokażę Wam teraz nasz ambulans. Jest to Mercedes Sprinter. Służy on do przewożenia pacjentów wymagających intensywnej opieki medycznej. Pomyślałem, że pokażę Wam przedziały na zewnątrz samochodu. W pierwszym przedziale za drzwiami kierowcy znajduje się rozdzielnia elektryczna ze skrzynką bezpieczników. Odpowiada ona również za całą energię elektryczną dostarczaną przez duży akumulator wystarczający na bardzo długi czas. Drugi przedział to zapas tlenu, który również powinien wystarczyć na bardzo długo. Mamy tu również inny sprzęt wykorzystywany podczas wypadków drogowych, których możemy użyć w innych zgłoszeniach. När vi inte kör en intensivvårdspatient. Har vi en kompressor. Vi kan göra våran egen luft som också driver en respirator eller något annat lufttryck till en sug eller något annat som man kan behöva använda i bilen. Vi har även med lite andra väskor. Mamy tu jeszcze inne torby wykorzystywane w innych wypadkach, tak jak w przypadku zwykłych karetek. Na drzwiach samochodu mamy torbę z wyposażeniem dla chorych dzieci. Druga torba służy do tamowania dużych krwotoków, rozcięć i krwotoków z nosa. Zbliżamy się do końca filmu. Wiem, że ten film nie wyczerpuje całości tematu. Jest jeszcze wiele rzeczy, o których nie wspomniałem. Mam jednak nadzieję, że film dostarczył Wam wiele ciekawych informacji o pracy pogotowia. Czy to w Szwecji, czy w Polsce, czy też w innych krajach, bez pomocy ludzi pracujących w pogotowiu, byłoby nas o wiele mniej. Film dedykuję właśnie tej grupie zawodowej. Dziękuję za Waszą pracę. Zachęcam do komentarzy pod filmem. Jeśli spodobał Ci się film, daj łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. Nie zapomnij o dzwoneczku, by nie przegapić innych filmów na moim kanale. Dziękuję i do zobaczenia.